Ania. No, przyjechała z córką i jeszcze z córką koleżanki. Ten. I jak się Pani tutaj czuje? Bardzo dobrze tu się czuję, bo tu jest takie ludzie, że Dobrze. bardzo dobrze, no, naprawdę. Dobrze. A ma Pani z kimś kontakt, kto jest teraz właśnie w Ukrainie? Czy mam kontakt w Ukrainie? Na przykład z bratem? Czy tam No tak, z bratem, z matką, bo wszystkie zostały. wszystkie zostały? No tak, Ale kontakt jest. jest. Spokojnie, naprawdę. Ja rozumiem. To tyle, co jestem w stanie, to rozumiem. No. A czy tutaj są jakieś aktywności dla Pani? Mogą coś Pani tutaj robić, coś tak, żeby troszkę oderwać się od tego myślenia? No tak. No to pomagają trochę na kuchni, nie? Super. Bo właśnie słyszałam, że są organizowane zajęcia jakieś takie taneczne też dla kobiet, jakiś taki aerobik, coś takiego? No tak, dziewczyny chodzą, tu wszystko zadowolone dziewczyny Ukrainki, bo tak bardzo gadajemy, nie? I to chodzi na aerobikę, nie? I no, takie dzieci wożą na, Na zajęcia. no też chodzimy. I na malowanie. Malowanie też. A właśnie przed chwilą karaoke chyba się I skończyło. a karaoke to dzieci bardzo dobrze. A pani śpiewała? Nie, pani nie, no dzieci to wszystko zadowolone dzieci. No, dużo, naprawdę. Mam nadzieję, że wszystko się pozytywnie zakończy i będzie w porządku. Mam nadzieję też, że się wojna zakończy. Chciałam dowiedzieć, co tutaj się dzieje a propos właśnie uchodźczyń z Ukrainy i gdzie, czy są jakieś aktywności dla nich przewidziane? Są, szczególnie dla dzieci, zajęcia z keyboardu. Dzieci bardzo je lubią i chętnie uczęszczają i dlatego organizujemy w przyszłym tygodniu następne. Dużo też jest gimnastyki, zajęć takich sportowych i mają we wtorki, w czwartki. Dzieci chętnie biorą udział? Bardzo chętnie. Jest wesoło, tak, że przyjemne z pożytecznym. Troszeczkę uczą się już podstaw języka też, także to jest fajne. W czwartek będzie, to jest nowość, trener judo. Są też zajęcia z robotyki i też pięknie śpiewają. I dzieci i mamy ostatnio też śpiewały, także to był taki fajny, przyjemny wieczór. Ponad 50. A proporcja ile jest chłopców? Mniej, ale około jak 50 to 20 parę, coś takiego. 30. Młodsze dziecko ile ma? Miesiąc skończyło. Tak. A kobiety jak sobie tutaj pomagają sobie wzajemnie? Tak, pomagają nam, są chętne do pracy, do pomocy. Tak. Jakby tutaj tworzymy taką jedność, całość, pomagamy sobie nawzajem. Szczęść Boże, dzień dobry, jak to woli. Tak, rzeczywiście, dokładnie 3 marca przyjechali do nas tutaj pierwsi goście z Ukrainy. Ja powiem szczerze, że właśnie lubię mówić goście z Ukrainy. Jakoś to słowo uchodźcy mi mało pasuje, kiedy mieszkamy już drugi tydzień pod jednym dachem. Znamy się w większości po imieniu, rozmawiamy ze sobą. Jakoś określać mi ich uchodźcami, powiem szczerze, jakoś tak mi to ciężko przez gardło przychodzi. Po prostu goście z Ukrainy, którzy siedzimy razem przy stole, śniadania, obiady, kolacje. Ta liczba też jest troszkę taka zmienna. To jest tak niecałe 130 osób na ten moment. W większości to są mamy z dziećmi po prostu. Jest jeden pan na wózku inwalidzkim, 2 dziadków jest, ale generalnie to są kobiety z dziećmi. Powiem tak, pierwsza rodzina, która przyjechała, to było bardzo takie wstrząsające. Chorzy, wiadomo, zziębnięci. Najmłodszy członek tej rodziny, który przyjechał, miał niecały miesiąc. 3 dni mu brakowało do tego, żeby mieć miesiąc życia. Siedzieli całą jedną dobę w piwnicy. Jak się zaczęło bombardowanie 3 kilometry od ich domu, to oni w ogóle nie wiedzieli, to był pierwszy dzień, nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje. Więc poszli do piwnicy, prądu nie było internetu przez to bombardowanie. Więc jak potem wyszli, to natychmiast szli na granicę, 2,5 dnia im to zajęło. To dziadek taki z 2 córkami i one, 1 dwójka dzieci, 1 trójkę dzieci, i najmłodsze niecały miesiąc.
No i takich tutaj jest dużo sytuacji. No, ciężko mi teraz, nie wiem o kim powiedzieć. No, ludzie z Charkowa są na przykład, około 20 ludzi z Charkowa. No to oni nie mają już do czego wrócić. Pokazują zdjęcia, to jest mój blok, w którym mieszkałem, a teraz już nie ma bloku, pokazują, było bombardowanie, my już nie mamy do czego wrócić. No, jedna pani jest w bardzo trudnej sytuacji taka, bo mąż już od 3 dni nie odbiera telefonu. Nie? Wiadomo, mężowie wszyscy gdzieś tam walczą, pilnują domów, no i od 3 dni nie odbiera telefonu. To nie oznacza od razu, że on nie żyje, ale to my sobie tak możemy teraz gadać, ja mogę sobie tak gadać, natomiast ona ma w głowie tylko jedno, no nie? No więc chodzi po korytarzach dzień i noc tam, no dzieci biedne, ma 2 dzieci, no i trudno pomóc, po prostu staramy się z naszej strony dać obecność, nie? To jest jakby najważniejsze, tak czujemy, nie? W tym wszystkim. Oczywiście zaczyna się wszystko od tego, żeby im było ciepło, żeby mieli ciepłą wodę, żeby było czysto, z szacunkiem, w co się ubrać, żeby było dobre jedzenie, dużo jedzenia i żeby się czuli po prostu przyjęci. Dlatego my normalnie cały czas z nimi jemy, rozmawiamy. Dobrze, jeśli chodzi o pytanie, jak można pomóc, prawda jest taka, że już ubrań nie potrzebujemy, nie? Teraz jak ktoś nawet nam przywozi ubrania, to odsyłamy, tak mówiąc szczerze. Jesteśmy tym wszystkim zasypani. A też trzeba uczciwie powiedzieć, że nieraz ludzie widać, że ewidentnie zrobili porządek w szafach, niekoniecznie myśląc o tym, co ci ludzie potrzebują. Więc mówiąc szczerze, po prostu mówiąc wprost, potrzeba pieniędzy tak naprawdę, bo jakby koszt utrzymania w tej chwili, no trudno mi dokładnie policzyć, ale to jest przynajmniej minimum 8, minimum, ale myślę, że nawet powyżej 10 może tysięcy dziennie. No bo jest zima jeszcze, jest pełne ogrzewanie w tej chwili, musi chodzić. Pracownicy tak naprawdę pracują niektórzy dużo więcej godzin. Na recepcji zawsze była jedna pani, teraz muszą być 2, bo jest po prostu setki telefonów dziennie, nie? Że ktoś chce pomagać, czy coś tam. Dopytują, czy można jeszcze przyjeżdżać i w ogóle. Więc albo ktoś poszukuje kogoś, czy gdzieś, czy jest tutaj ktoś taki. Ale no, myślę, że już spokojnie żeśmy w te pierwsze niecałe tam, nie wiem, ile tam dzisiaj, 12-13 dni gdzieś, to myślę, że około 100 000 kosztów już ponieśliśmy tak naprawdę. No wyżywienie, no przyjdą, nie wiem, te wszystkie faktury dopiero za gaz, za prąd, za wodę, pralki 4, no to jest 58 dzieci, no więc prania trzeba robić non-stop i mamy w piwnicy już zamontowane 4 pralki dla nich i tak naprawdę to te 4 pralki chodzą non-stop, dzień i noc, nie? Także to zużycie wody, no my tu nie mamy kanalizacji jeszcze w Kokotku w ogóle, w takim miejscu mieszkamy. Więc wywóz szamba po takim miesiącu, w którym jest pełne obłożenie, to jest dużo ponad 20 000 na miesiąc, sam wywóz szamba tak naprawdę. No. Więc forma taka, na naszej stronie niniwa.pl jest taki banerek z prawej strony, jak się otworzy i tam pisze zrzutka na uchodźców z Ukrainy, pisze. Albo zrzutka, no widać flagę ukraińską, niebiesko-żółtą. Więc to jest jakby jedna forma na tą zrzutkę, albo konto Obrackiego Centrum Młodzieży, ale tam dobrze, żeby napisać to, że Ukraina, na naszych gości z Ukrainy, jakkolwiek tam, nie? Żeby było wiadomo, na co to jest, no nie? Że to jest na ten cel, żebyśmy potem mogli jakoś rozliczyć to wszystko, bo tu naprawdę, jeśli byłoby tych pieniędzy za dużo, to my przekażemy wtedy, jeśli już byśmy nie potrzebowali, gdzieś wtedy na Ukrainę na pomoc, żeby grosza z tego nie wziąć, no nie? No. Na koniec chciałbym powiedzieć najpierw sobie, ale wszystkim nam tak naprawdę, ktokolwiek będzie oglądał ten filmik, będzie dobrze. Tak.